za chwilę.
tle przede mną stanęła śliczna, młoda blondynka w niebiesko-żółtej sukni koktajlowej z nieskromnym dekoltem. Uśmiechnęła się, lecz po chwili jej uśmiech zgasł. Z prawej strony podeszła starsza pani o pociągliwej twarzy, z oczami pozbawionymi nadziei. Wyciągnęła do mnie rękę, spojrzała na nią ze ściągniętymi brwiami i spuściła głowę, jakby z jakiegoś powodu uznała, że uważam ją za odpychającą. Z lewej strony zbliżył się niski, rudy, pogodny mężczyzna. Jego oczy, przepełnione bólem, przeczyły radosnemu uśmiechowi. Odwróciłem się, oświetlając latarką innych. Kelnerka koktajlowa w stroju indyjskiej księżniczki, ochroniarz kasyna z kaburą na biodrze, młody, czarnoskóry elegant, bezustannie muskający palcami jedwabną koszulę, marynarkę, nefrytowy wisiorek na szyi, jakby po śmierci się wstydził, że za życia był niewolnikiem mody. Razem z mężczyzną siedzącym przy stole blackjacka było ich 7. Nie wiedziałem, czy wszyscy zginęli w kasynie, czy gdzieś indziej w hotelu. Może byli jedynymi duchami błąkającymi się po Panamint. Może nie. Zginęły tutaj 182 osoby. Większość udała się dalej w chwili, gdy wywzionęła ducha. Przynajmniej taką miałem nadzieję. Zazwyczaj duchy, które tak długo trwają w obranym przez siebie czyśćcu, nie są zbyt radosnym nastroju. Ta 7 potwierdziła tę regułę. Ciągnie ich do mnie pragnienie. Nie zawsze jestem pewien, czego pragną, choć myślę, że najbardziej zależy im na zdecydowaniu, na odwadze, żeby odejść z tego świata i przekonać się, co czeka ich dalej. Strach nie pozwala im tego zrobić, co powinni. Strach i żal i miłość do tych, których zostawili. Ponieważ ich widzę, przerzucam most pomiędzy życiem i śmiercią, a oni mają nadzieję, że otworzę przed nimi drzwi, których sami boją się dotknąć. Ponieważ jestem tym, kim jestem, kalifornijskim chłopakiem, który wygląda jak amator surfingu z Beach Blanket Bingo sprzed pół wieku, mniej ufryzowany i jeszcze mniej groźny niż Frank Avalon, wzbudzam ich zaufanie. Oboje, obawiam się, że mam mniej do zaoferowania, niż im się wydaje. Rady, jakich udzielam, są takie płytkie, jak według Ozziego płytka jest jego mądrość. Dotykanie i obejmowanie zawsze niesie ich pociechę, za którą są wdzięczni. Odsajmią uściski, gładzą mnie po twarzy, całują po rękach. Ich melancholia wzywa mnie z sił. Ich potrzeby mnie męczą, współczucie mnie wypompowuje. Czasami mam wrażenie, że aby odejść z tego świata, muszę przejść przez swoje ręce, zostawiając bliznę i ból. Przesuwając się od jednego do drugiego, mówiłem to, co opowiada mi intuicja. Ten świat jest dla ciebie stracony na zawsze. Tutaj nie ma niczego poza tęsknotą, poczuciem niemocy i smutkiem. Wiesz, że twój duch jest nieśmiertelny, że twoje życie miało sens. Chcąc go zrozumieć, pogodź się z tym, co ma być dalej. Myślisz, że nie zasługujesz na łaskę, ale wiedz, iż jest inaczej i wyzbądź się lęku. Gdy przemawiałem do stojącej w kręgu 7, pojawił się 8 duch. Wysoki, barczysty, chłop na schwał. Miał głęboko osadzone oczy, kanciaste rysy i włosy ostrzyżone na jeża. Patrzył na mnie ponad głowami innych. Jego oczy miały kolor żółci i były tak samo gorzkie. Do młodego mężczyzny, który wciąż wyraźnym zakłopotaniem gładził swoje szykowne ubranie, powiedziałem: naprawdę źli ludzie nie mogą zlekać, ponieważ jesteś tutaj tak długo po śmierci. Nie masz powodu
powodów, by się tego bać, co nastąpi. Gdy przechodziłem od jednego zmarłego do kolejnego, nowo przybyły duch przesuwał się za ich plecami, patrząc mi w twarz, słuchając mnie, spochmurniał. Myślisz, że gadam bzdury? Możliwe. Nie byłem po drugiej stronie. Skąd mogę wiedzieć, co tam czeka? Ich oczy były lśniącymi kałużami tęsknoty. Miałem nadzieję, że w moich dostrzegą nie litość, lecz współczucie. Jestem zauroczony wdziękiem i pięknem tego świata, ale wszystko zostało zepsute. Czy chcę zobaczyć wersję, której nie schrzaniliśmy? Wy nie. Na koniec powiedziałem. Dziewczyna, którą kocham, uważała, że być może dane nam są 3 żywoty, nie 2. To pierwsze życie nazywała obozem dla rekrutów. Umilkłem. W tym momencie najbardziej zależało mi do ich czyśćca niż do tego świata, ponieważ odjęło mi mowę. Po chwili podjąłem. Mówiła, że jesteśmy w obozie dla rekrutów, aby się uczyć ponosić porażki lub odnosić sukcesy. Potem przechodzimy do drugiego życia, które nazywa służbą. Rudowłosy mężczyzna o pełnych rozpaczy oczach, które zadawały kłam radosnemu uśmiechowi, podszedł do mnie i położył rękę na moim ramieniu. Nazywa się Browen, ale woli, żeby mówić Stromy. Dodałem. Na służbie, powiedziała, czekają nas cudowne przedsięwzięcia i fantastyczne przygody w kosmicznych kampaniach. Nagrodę zdobywamy w 3. życiu i to życie trwa wiecznie. Znów umilkłem. Nie mogłem patrzeć na ich oczy z przekonaniem, jakie były im winne. Dlatego opuściłem wzrok i wtedy w pamięci zobaczyłem Stromy, która jak zawsze dała mi siłę. Zamkniętymi oczami mówiłem dalej. Jest przebojową dziewczyną, która nie tylko wie, czego chce, ale wie też, czego powinna chcieć. A to ogromna różnica. Kiedy spotkacie się z nią na służbie, bez wątpienia ją rozpoznacie. Poznacie i pokochacie. Po jeszcze dłuższej chwili milczenia, kiedy otworzyłem oczy i obróciłem się dookoła, sądując mrok latarką, 4 z pierwotnej 7 odeszło. Czarny młodzieniec, kelnerka koktajlowa, śliczna blondynka i rudzielec. Nie wiem, czy odeszli w zaświaty, czy tylko w inne miejsce w ośrodku. Wielki, ostrzyżony na jeża mężczyzna sprawiał wrażenie jeszcze bardziej rozgłoszczonego. Ramiona miał przygarbione, jak gdyby pod ciężarem gniewu i zaciskał pięści. Przemaszerował przez wypaloną salę i choć nie miał fizycznego ciężaru, który mógłby wpływać na ten świat, szary popiół wzniósł się z nim w migoczących tumanach, a potem osiadł na podłodze. Nadpalone karty i trzaski drżały, gdy przechodził.